Pożyczyliśmy od przyszłości, a to oznacza, że łupimy nasze kolejne pokolenie. Pierwszy Kościół modlił się Maranatha, czyli Panie. O Panie, prosimy przyjdź, ale te słowa mogą znaczyć również Maranatha. Pan już przyszedł. W Polsce nigdy nie zdarzyło się, żebym czuł się źle. Więc kocham was, ponieważ jesteście naprawdę ludźmi życzliwymi, pełnymi miłości i kochającymi. Wiele rządów próbuje usunąć i zastąpić Boga. Przekonać ludzi, że Bóg jest zły lub nie żyje, że Bóg nie istnieje. Ale to ci ludzie nie istnieją. Zostań naszym patronem na Patronite i twórz z nami cykl Proroctwo. Proroctwo. Wywiady. Proroctwo w działaniu. Ojciec Jose Mani Parambile. Pierwszy raz przyjechałem do Polski w 2010 roku. Głosiłem serię rekolekcji weekendowych w Berlinie. Było to dla społeczności międzynarodowej. Była tam kobieta, która miała na imię Bożena. Podeszła do mnie podczas pierwszej z serii tych rekolekcji i zapytała, czy nie pojechałbym do Polski. Powiedziałem, że jestem gotów pojechać do Polski. To był początek mojej misji w Polsce w 2010 roku. Od tego czasu przyjeżdżam do Polski raz albo nawet 2 razy w roku. Ale w Polsce zakochałem się już dużo wcześniej. W roku 1982 miałem gorzkie doświadczenie, ponieważ zostałem usunięty z seminarium duchownego, wskutek czego przebywałem w domu. Miałem więc trochę wolnego czasu, znam się trochę na malarstwie. I pierwszy obraz, jaki wtedy namalowałem, był to portret Jana Pawła II. Tak, to był rok 1982. On został papieżem w roku 1978. Nie przypuszczałem, że później zostanie on świętym. Nie wiedziałem, dlaczego wtedy właśnie jego malowałem. Ale teraz rozumiem, dlaczego ten obraz musiał powstać. Myślę, że to było proroctwo w działaniu. Później jeszcze jedna rzecz połączyła mnie z Polską. W 2003 roku zostałem zaproszony do Tanzanii, by tam przez 2 lata nauczać w seminarium duchownym. Dopiero kiedy tam dotarłem, zobaczyłem, że będę wykładał w seminarium prowadzonym przez polskich ojców, salwatorianów z Polski. I to był mój drugi romans z kulturą polską. Aż w końcu znalazłem się w Polsce i myślę, że z dużą misją. Zacząłem jeździć do Europy w roku 2007, więc poznałem trochę jej cywilizację i kulturę. Ale nie miałem pojęcia, choć mogłem się tego domyślić, przyglądając się osobie Jana Pawła II, że Polacy są tak wspaniali, kochający i gościnni. Bo gdziekolwiek w Polsce pojechałem, byłem traktowany jak anioł. Wszędzie się mną dobrze opiekowano i troszczono się o mnie. Nigdy nie czułem tu, że jestem z dala od domu. Bez wyjątku, w każdym miejscu czuję się w Polsce jak w domu. Nie ma ani jednego wyjątku. Nie wszędzie w Europie mam takie doświadczenie. Ale w Polsce myślę, że nie było nigdy inaczej. W Polsce nigdy nie zdarzyło się, żebym czuł się źle. Więc kocham was, ponieważ jesteście naprawdę ludźmi życzliwymi, pełnymi miłości i kochającymi.
Słyszałem wcześniej, że gościnność jest cechą ludzi Orientu. Jezus też powiedział, że kiedy wyruszamy na misję, to ufamy gościnności innych ludzi. Nie musimy brać ze sobą niczego, ani torby, ani pieniędzy, ani pasa. Mamy niczego nie brać, ponieważ ludzie zatroszczą się o wszystko. Ja jednak sądzę, że nie jest to tylko w naturze ludzi Orientu. Czuję tej gościnności więcej tutaj w Europie niż w krajach Orientu. Więc ta gościnność przychodzi od Boga do nas. Jak Bóg wzbudza powołania? Pochodzę ze stanu Kerala, najbardziej wysuniętego na południe terenu Indii. Urodziłem się w roku 1964. Czasem mówię, że w trakcie Soboru Watykańskiego II. Było nas 9 dzieci. Mój ojciec zmarł w ubiegłym roku. Moja mama nadal żyje, ma 88 lat. Jest nas 7 braci i 2 siostry. Z tych 7 braci 2 zostało kapłanami. Ja i mój najmłodszy brat. On pracuje na północy Indii, na terenie zamieszkiwanym głównie przez muzułmanów i hinduistów. Nie ma tam prawie w ogóle chrześcijan, więc on ma również tam trudną misję. Powołanie. Bóg powołuje nas i zawsze chce współpracować. Współpracować z człowiekiem. Urodziłem się w bardzo religijnej rodzinie. Widzieliśmy, jak ojciec i matka każdego dnia bardzo wcześnie rano modlili się. Klęczeli z wyciągniętymi rękami i modlili się na różańcu. Natomiast codziennie wieczorem modliliśmy się wspólnie, przynajmniej przez godzinę. W tej modlitwie uczestniczyli wszyscy członkowie rodziny, ojciec, matka, bracia i siostry, wszyscy razem. Nikt nie był z tego wyłączony i w większości rodzin katolickich w Indiach mamy ten zwyczaj. A kiedy dzieci stają się nastolatkami i nie chcą się modlić, dyscyplina jest bardzo surowa. Jeśli nie uczestniczysz w modlitwie wieczornej, nie jesz kolacji. Więc są odrobinę zmuszani, ale to pomaga. Więc urodziłem się w bardzo religijnej rodzinie. Mój ojciec miał wielką wiarę. Uważam, że modlitwy mojego ojca i matki, babci i dziadka bardzo nam pomogły. Ale myślę, że przede wszystkim mój ojciec miał wielką wiarę. Był kiedyś bogatym człowiekiem, lecz popadł w skrajne ubóstwo, ale nigdy, przenigdy nie zwątpił w istnienie Boga czy miłość Boga. I nigdy nie opuścił mszy świętej w niedzielę. Moja mama zawsze miała w sobie mistycyzm. Mistycyzm we wszystkim. Nawet jak nie było jedzenia i nie było ubrań, zawsze była radosna i przekazywała tę radość nam. Nawet teraz, jak ktoś spędzi z nią 10 minut, odchodzi radosny. Mówi wiele żartów, od zawsze tak było. Jeśli chcecie, opowiem wam historię. To piękna historia, która musiała być czymś w rodzaju kroku milowego w moim powołaniu. Kiedy miałem 7 lat, jeden z moich młodszych braci miał 5 lat, a najmłodszy 3 lata. Pewnej nocy nie mieliśmy nic do jedzenia. Po wieczornej modlitwie starsze rodzeństwo poszło spać, a my młodsi zebraliśmy się wokół mamy. Ale mama nie miała nic dla nas do jedzenia. Nie było nic na kolację, ale ona nam o tym nie powiedziała. Postawiła garnek na piecu, nalała trochę wody. To był taki piec starego typu. Włożyła do paleniska trochę suchych liści i rozpaliła ogień. Zaczęła mieszać łyżką w garnku. Pomyśleliśmy więc, że jest coś przygotowywane i zaczęła opowiadać nam historie biblijne. Co jakiś czas mieszała wodę i opowiadała dalej tak długo, aż cała trójka zasnęła. Największą niespodzianką jest to, że z tej trójki dzieci, które nakarmiono z ust matki historiami biblijnymi, 2 zostało kapłanami. Więc sądzę, że to matka przekazuje powołanie. 3 przyjścia Chrystusa. Chciałbym coś powiedzieć na temat wyrażenia na moje powtórne przyjście. Przygotowanie na powtórne przyjście. Tak naprawdę są 3 przyjścia Chrystusa. Jest Jego pierwsze przyjście, które nastąpiło prawie 2000 lat temu. Jest drugie przyjście, które nastąpi na końcu czasów. Jego czasu nie znamy.
Jezus powiedział, nawet Syn nie wie, kiedy to się stanie. Wie tylko Ojciec. W Księdze Apokalipsy widzimy kolejne cykle 7. 7 listów do 7 kościołów, 7 pieczęci, a potem 7 trąb, 7 czasz. Za każdym razem, kiedy pojawia się numer 6, odsłania on kolejną serię 7. Tak więc wydaje nam się, że nadchodzi koniec, ale wtedy to doświadczamy łaski i okazuje się, że za każdym razem to początek nowej serii. Jest to spiralne. Nie mamy wyznaczać terminu tego przyjścia. Jezus również powiedział to samo apostołom. Nie jest waszym przywilejem określanie czasu i pory, które określił i wyznaczył Bóg. Dlatego zostaw Bogu wyznaczenie czasu powtórnego przyjścia. Ale pomiędzy pierwszym i drugim przyjściem jest przyjście środkowe. Jeśli pamięć mnie nie myli, to mówił o tym święty Bernard z Clairvaux. Środkowe ma miejsce pomiędzy pierwszym a drugim przyjściem. Chrystus przychodzi zawsze. A ci, którzy mają wiarę, ci, którzy mają oczy otwarte, dostrzegają, że Jezus przychodzi zawsze. Zawsze. Pierwszy Kościół modlił się Maranatha, czyli Panie. O Panie, prosimy przyjdź. Ale te słowa mogą znaczyć również Maranatha. Pan już przyszedł. Kiedy oczekujesz Pana, to Pan już przyszedł. W Najświętszej Eucharystii przyjmujemy Pana. Pana, który ma przyjść na końcu czasów. A więc Jego czasem jest faktycznie koniec czasów, ale On zarazem przychodzi w czasie. Tak właśnie działa Bóg. A więc przygotowywanie się na powtórne przyjście polega na byciu w przyjściu środkowym. A to znaczy, że zawsze mamy być przygotowani na powtórne przyjście. Mamy robić to, co powinniśmy robić i będziemy na nie gotowi. Wracając do słów siostry Faustyny, możemy je interpretować na wiele sposobów. Może tą iskrą była ona sama, albo Jan Paweł II, albo nowa ewangelizacja Europy, która już się dokonuje i która wychodzi z Polski. Może to być również znak w przyszłości, ponieważ ta siostra nie była Bogiem. Ona interpretowała jakieś wizje od Niego. A jeśli wizja ma być wizją prawdziwą, to musi ona przetrwać próbę czasu i powinna trwać na zawsze. Tylko wtedy będzie to prawdziwa wizja. Tak więc iskrą może być to, co się dzieje teraz, co się działo lub co może stać się w przyszłości. Z mojego punktu widzenia, z tego, co widzę w Polsce, mam tak naprawdę wiele do powiedzenia. Chcę powiedzieć, że reewangelizacja Europy już się rozpoczęła od Polski. Po pierwsze, koronka do miłosierdzia Bożego rozpowszechniona została na całym świecie. A wszystko zaczęło się od kobiety nadto niezbyt wykształconej. I nikt się tego nie spodziewał. A to się już dokonało. Koronka do miłosierdzia Bożego znana jest na całym świecie. W Indiach modlą się nią nawet hinduiści. Odmawiają koronkę o 3:00 godzinie. Nie jest ich jeszcze zbyt dużo, ale są. Być może nie znają jej prawdziwego znaczenia, ale modlą się koronką, nawet hinduiści. Czasami muzułmanie też. Nie wiem, czy wierzą oni w Jezusa jako Boga, czy jako jednego z bogów, ale modlą się. Może dla niewierzących jest to jakiś zbieg okoliczności. Może dla nich jest to coś mało istotnego. Ale dla mnie są to wielkie znaki od Boga. Po drugie, nasze poprzednie pokolenie, w szczególności to z późnych lat 60., 70., nam się wydawało, że koniec świata już nastąpił. Z powodu komunizmu. Arcybiskup Fulton Sheen mówił, że w naszych czasach antychrystem jest komunizm, a w roku 1978 Bóg wziął jednego człowieka z komunistycznej Polski, by zniszczyć komunizm, Jana Pawła II. Bóg posługuje się małymi ludźmi, by wprowadzić swoją wielką rewolucję. Chcę powiedzieć całemu światu, że historia nie wyślizgnie się z palców Boga. Wiele rządów próbuje usunąć i zastąpić Boga. Przekonać ludzi, że Bóg jest zły lub nie żyje, że Bóg nie istnieje. Ale to ci ludzie nie istnieją. Bóg ciągle istnieje. Cokolwiek by się nie działo, historia nie wyślizgnie się z palców Boga. Więc myślę,
że zawsze musimy być pełni nadziei, a także być optymistami. Optymizm jest pojęciem psychologicznym, więc lepiej mówić: bądźmy pełni nadziei, ufajmy naszej nadziei w Bogu. Właśnie to powiedziała siostra Faustyna: ufam Tobie, Jezu. Iskra tylko dla Polaków? Myślę, że jest to proroctwo, które dał on każdemu narodowi. Jeśli teraz weźmiemy pod uwagę sytuację w Europie, Polska zachowuje żywą wiarę. A czym jest wiara? Wiara to bycie posłusznym woli Boga, widzenie poprzez oczy Boga. I myślę, że w Polsce przeżyliście w ubiegłym wieku okropne chwile. I wojna światowa, II wojna światowa, potem komunizm. Myślę, że to były wielkie tragedie. Ale nadal w Polsce prawie 30% ludzi to ludzie, którzy chodzą do kościoła. Według mnie wszyscy oni są wierzącymi. Nawet jeśli przestali chodzić do kościoła, to nadal Bóg liczy się w ich życiu. Czasem mówią: Bóg nie jest dla mnie. Już wypowiadając same te słowa, okazują, że Bóg się dla nich liczy. A przynajmniej to jedno jest pewne, że oni liczą się dla Boga. Myślę, że nikt nie jest w stanie usunąć wiary z ludzkiego umysłu. Została ona tam odciśnięta przez Boga. Możesz się opierać, możesz przestać chodzić do kościoła, ale Bóg będzie zawsze w tobie, w każdym człowieku. To bojaźń Boża czyni z ciebie człowieka. Nie sądzę, żeby ktoś był w stanie pozbyć się tej bojaźni Bożej. A bojaźń Boża to nie jest jakieś przerażające doświadczenie. To szacunek dla Boga, ponieważ On jest podstawą mojej egzystencji. Dlatego On nie jest osobą czy siłą, której należy się bać. On istnieje jako osoba, na której ja stoję. W księdze Izajasza 7:9 mamy stwierdzenie: jeśli nie będziecie wierzyć, nie zdołacie się ostać. Jeśli nie wierzysz, to nawet nie istniejesz. Więc jeśli istniejesz, to jest to wyraźny dowód na to, że wierzysz w Boga. I powtarzam, wiara jest czymś, co czyni nas ludźmi. Tak jest w ludzkim mózgu. I nie da się jej tak po prostu wymazać. Teraz przechodząc do kwestii posłuszeństwa wiary. Wiara istnieje. Nikt nie musi jej stwarzać. Ale jak być na nią otwartym? Trzeba otworzyć na nią swoje serce, a dzieje się to poprzez posłuszeństwo. Jak znaleźć wiarę i posłuszeństwo w codziennym życiu? Myślę, że jest to bardzo proste. Jezus powiedział do bogacza: przestrzegaj przykazań. Zachowuj przykazania. W taki właśnie sposób jesteśmy posłuszni woli Bożej. I poprzez to posłuszeństwo Bóg może odnowić świat. Na przykład w czasach Noego cała ludzkość zbłądziła, stała się skorumpowana. Jeden tylko człowiek chodził z Bogiem, Noe. Przez niego Bóg odnowił świat. Podoba mi się to. Albo weźmy inną historię. Bóg powiedział do Abrahama: zagwarantuj obecność 10 sprawiedliwych ludzi w tym mieście, a ja ocalę to miejsce przed karą. Abraham nie był w stanie zagwarantować obecności 10 sprawiedliwych ludzi, dlatego Bóg ukarał miasto, ale były tam jednostki. W ten sposób ocalona została rodzina Lota. Dlatego myślę, że teraz obowiązkiem Polski jest zagwarantować obecność grupy ludzi sprawiedliwych. I biorąc pod uwagę ich sprawiedliwość, Bóg ocali lud bez straty. Manifestacja a dary Ducha Świętego. Po pierwsze, odnośnie daru Ducha Świętego. Nie powinniśmy utożsamiać daru Ducha Świętego z manifestacją Ducha Świętego. Jakie są dary Ducha Świętego? Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Czy zostały one dane jedynie charyzmatykom, czy każdemu człowiekowi? Każdemu człowiekowi. Tak więc Duch Święty jest w każdym człowieku. Mądrość, wiedza, zrozumienie, te dary są w każdym człowieku. Natomiast mówiąc o manifestacji Ducha Świętego, Duch Święty został dany każdemu,
Ale w chwili pięćdziesiątnicy, kiedy wszyscy zgromadzeni intensywnie studiowali przez 40 dni, a potem intensywnie modlili się przez 10 dni, to w następstwie 50 dnia nastąpiło wylanie Ducha Świętego. Ich mądrość stała się prawdziwą mądrością, by zrozumieli, kim naprawdę jest Bóg, by zrozumieli, kim jest Jezus. Ich oddanie stało się doskonałe. Byli gotowi nawet umrzeć dla Pana. Tak więc chwała i uwielbienie są bardzo dobrym sposobem, dzięki któremu otwierają się nasze wewnętrzne oczy i serce na działanie Ducha Świętego. Duch Święty działa w każdym, ale można z łatwością rozpoznać lub odkryć, czy Duch Święty działa w tobie i jak musisz powierzać swoje życie. Tak więc im więcej ludzi, którzy są otwarci na studiowanie Słowa Bożego, na medytowanie Słowa Bożego, na modlitwę chwały i uwielbienia, tym więcej będzie ludzi otwartych na działanie Ducha Świętego. Tak więc będzie to dobra strategia, ponieważ również w Starym Testamencie śpiewali i wielbili. Święty Augustyn mówi, ten, kto śpiewa, modli się 2 razy, a więc muzyka. Nawet niewierzący uważają, że muzyka ma uzdrawiającą moc. A więc jeśli jest to muzyka Boża, to Bóg z całą pewnością może posłużyć się nią do uzdrawiania. A właśnie w taki sposób manifestuje się dar Ducha Świętego. W sposób cudowny. Hilasterion, miejsce Bożej obecności. Myślę, że w swoim wykładzie powiedziałem bardzo wyraźnie, że Hilasterion w świątyni jerozolimskiej, choć był wysublimowaną i szlachetną ideą, był czymś niewystarczającym. Jezus jest Hilasterionem. Jezus jest miejscem, gdzie spotyka się Bóg i człowiek. A więc nie jest to miejsce, tylko osoba. I myślę, że kiedy Bóg się objawił, to nigdy nie objawił się jako ja jestem Bogiem Syjonu, Bogiem Jerozolimy i Bogiem Galilei. Nie. On objawił się jako Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Co nam chce przez to powiedzieć? Trudno mi o tym mówić, ponieważ wielu ludzi nie wierzy w to, co mówię. Na przykład mówimy Maryja z Częstochowy, Maryja z Medjugorje. Maryja pewnie by się tak nie tytułowała, ponieważ Bóg chciał objawić się jako Bóg ludzi, a nie jako Bóg jakiegoś konkretnego miejsca. Tak więc pytanie, czy w Polsce jest Hilasterion? Z punktu widzenia Boga nie jest za bardzo dobrym pytaniem. Ponieważ Jezus jest Hilasterionem, nikt nie jest w stanie Go zastąpić. A Hilasterion teraz nie jest już miejscem, tylko osobą. Boga bardziej interesuje mówienie. Jestem Bogiem Abrahama i Izaaka i Jakuba. Powiedziałby, jestem Bogiem Polaków, Hindusów, a nie powiedziałby, jestem Bogiem Indii i Polski. Jeśli chcecie, dam przykład. Polacy mieszkają w Ameryce, Polacy mieszkają w Wielkiej Brytanii, mieszkają w krajach skandynawskich. Jeśli więc pytacie, czy Polska jest miejscem, gdzie znajduje się Hilasterion, to co z tymi Polakami żyjącymi w Ameryce czy w Wielkiej Brytanii? To nie będzie odpowiednie w tej sytuacji. Czyli to nie może być miejsce geograficzne, ale duch narodu. Tak, dokładnie tak. I Jezus mówił również o Królestwie Bożym nie jako o terytorium geograficznym i powiedział, że nie ma ono granic, że jest od morza do morza. Cytując proroka Zachariasza, Jezus powiedział, Królestwo Boże jest od morza do morza, a to oznacza, że jest ono bez granic. Jeśli potraktujemy Kościół jako mini Królestwo Boże, to jest on bez granic geograficznych. Misja Maryi. Powiem z perspektywy biblijnej. To Maryja zainaugurowała albo zainicjowała publiczną posługę Jezusa na weselu w Kanie. Jezus powiedział, mój czas jeszcze nie nadszedł, ale Maryja nalegała, by rozpoczął publiczną posługę. W wielu konferencjach powiedziałem, że najlepsze wino jest równocześnie symbolem najlepszego daru Ducha Świętego, ponieważ w Biblii wino oznacza również Ducha Świętego. W chwili pięćdziesiątnicy mamy pośredni odnośnik do tego. Kiedy ludzie oskarżyli Piotra o to, że upił się winem,
On odparł: nie, 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 nie upiliśmy się winem, tylko upiliśmy się Duchem Świętym. Więc możemy powiedzieć, że według Ewangelii Świętego Jana to Maryja zainicjowała publiczną posługę Jezusa, poprzez którą najlepszy dar Ducha Świętego miał być wylany w obfitości. Spójrzmy na kolejne wydarzenie. Maryja stojąca u stóp krzyża. Tu rozpoczyna się posługa zmartwychwstałego Pana. Jezus ma teraz rozpocząć swoją posługę jako zmartwychwstały Pan. I stoi tam Maryja. Więc możemy powiedzieć, że Maryja inicjuje posługę zmartwychwstałego Pana. I w tym momencie Jezus pochyla swoją głowę i przekazuje swojego ducha. I możemy zobaczyć ludzi, którzy stali u stóp krzyża. Dwie osoby spośród nich wyróżniają się tym, że nie mają imienia. Matka Jezusa i uczeń, którego Jezus miłował. Tak więc Jezus przekazuje swojego ducha Kościołowi, który reprezentowany jest przez tych dwoje ludzi. Tak więc myślę, że Maryja jest najlepszą osobą, która może poprowadzić nas do daru ducha, ponieważ ona rozumie Jezusa dużo lepiej niż my. Śluby jasnogórskie. Nie wiedziałem nic o tych ślubach jasnogórskich, ale z waszego wyjaśnienia rozumiem, że to jest związane z czymś ważnym dla Polaków. Po pierwsze, moja odpowiedź może nie być prawidłowa, bo nie znam dobrze tych ślubów. Ale tak jak już wcześniej powiedziałem, nie jest ważne miejsce złożenia ślubów, ale ważne są śluby. Oczywiście czujemy się związani z pewnymi miejscami. Na przykład, kiedy zostałem usunięty z seminarium duchownego, to zawsze chodziłem do konkretnego kościoła. Nawet teraz, kiedy odwiedzam moją rodzinną parafię, to tam idę, ponieważ w jakiś sposób jestem z tym miejscem związany. Nie dlatego, że tam doświadczyłem cudu, lecz dlatego, że modliłem się tam przez rok i to spowodowało cudowne zmiany w moim życiu. I właśnie tego rodzaju uczuciami wiążemy się z konkretnymi miejscami. Ale bardziej niż miejsce liczą się śluby, które składasz. Nie ma niczego złego w tym, że czujemy miłość do określonego miejsca. Mamy na przykład szczególną miłość do swojej ojczyzny. Mamy szczególną miłość do parafii, w której wyrośliśmy, ale za tym wszystkim stoi coś ważniejszego. Tamci ludzie złożyli śluby i powiedzieli, że ich dochowają. Śluby, że będą wychowywać swoje dzieci w wierze i posłuszeństwie Chrystusowi. A kardynał Wyszyński ślubował, że Polska wytrwa w posłuszeństwie Chrystusowi. I to odegrało ogromną rolę. A więc w tym dostrzegam coś bardzo istotnego, że składamy jakieś śluby posłuszeństwa Bogu po to, by Bóg mógł wkroczyć w nas i sprawić odnowę kraju, albo rodziny, a nawet świata. Kult serca Jezusa i Maryi. W Ewangelii Świętego Jana mamy bardzo dobre wyjaśnienie niepokalanego serca Jezusa. W rozdziale 19, kiedy Jezus umarł, Jego bok został rozcięty i wypłynęła z Niego krew i woda. Woda wyobraża Ducha Świętego, a krew wyobraża zbawienie. Woda może również obrazować chrzest, a krew może symbolizować Eucharystię. Tak więc serce Jezusa jako źródło Ducha Świętego i zbawienia, a Jezus jest bez grzechu. Więc mamy tu bardzo silne podstawy tego kultu. Przechodząc do Maryi, możemy nie widzieć zbyt wyraźnie odniesienia, jeżeli nie znamy oryginalnego języka, w którym został napisany Nowy Testament. Widzę odniesienie do niepokalanego poczęcia, do niepokalanego serca Maryi w Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 1. Tam przychodzi do Maryi anioł Gabriel i mówi do niej w języku greckim kaire kecharitomene. Wyrażenie, które brzmi prawie tak. Od samego początku stworzenia Bóg koncentrował swój wzrok na określonej kobiecie i skierował na nią całą swoją łaskę. Kiedy święty Hieronim tłumaczył grecką Biblię na łacinę, nie potrafił odnaleźć słowa, które byłoby najodpowiedniejszym tłumaczeniem. Wreszcie ujął to w taki sposób:
Gracia plena, pełna łaski, ponieważ tego greckiego słowa nie da się przetłumaczyć. Od samego początku stworzenia Bóg patrzył na określoną kobietę i skierował na nią całą łaskę. Dlaczego? Są dwie ludzkości. Jedna ludzkość, która wywodzi się od Adama, i druga ludzkość, która zaczyna się od drugiego Adama, którym jest Jezus. I On powinien zrodzić się z dziewicy i kobiety, która jest bez grzechu. Ponieważ Jezus, mówiąc językiem naukowym, jest następną fazą ewolucji człowieka. I to właśnie dzieje się w zmartwychwstaniu. I święty Paweł powiedział, On jest pierworodnym spośród umarłych. Zastanawiamy się nad tym zwrotem. Bardzo wielu ludzi zmarło, ale Jezus jest pierwszym spośród umarłych. Wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa wkraczamy w kolejną fazę ewolucji. Nie jest ona etapem życia biologicznego, tylko życiem miłości, ponieważ miłość jest silniejsza niż śmierć. I ta druga ludzkość musi zrodzić się z kobiety, która jest dziewicą i jest niepokalana. Tak więc od samego początku stworzenia Bóg kierował całą swoją łaskę na ostatnią fazę ewolucji. Zwycięstwo serc. Różnica pomiędzy kultem serca Jezusa i kultem serca Maryi. W Kościele katolickim oddajemy cześć jedynie Bogu. Kościół posługuje się trzema słowami, które pomogą to zrozumieć. Latreia to określenie na najwyższy kult. Należy się on jedynie Bogu. Cześć oddawana Maryi to hiperdulia, a cześć oddawana świętym to dulia. Dulia to cześć oddawana świętym, hyperdulia to cześć oddawana Maryi. Natomiast latreia to najwyższa cześć, jaką oddajemy jedynie Bogu. Tak więc nie czcimy niepokalanego serca Maryi. Oddajemy mu wyrazy najwyższego szacunku. Zastanówmy się nad dwoma rzeczami. Czy mamy podstawy, by otaczać najwyższym szacunkiem świętych i Maryję? Czy jest o tym mowa w Nowym Testamencie? Ponieważ protestanci i inne religie mówią, że jest to przeciwko pierwszemu przykazaniu. Wystarczy, że podam dwa przykłady. W Ewangelii Świętego Łukasza w Magnificat napisane jest, że jedno pokolenie po drugim będzie nazywać mnie błogosławioną. Jedno pokolenie po drugim będzie nazywać mnie błogosławioną. To jest Słowo Boże objawione w Nowym Testamencie. Po drugie, wspominamy świętych. Dlaczego? Weźmy przykład, gdzie kobieta namaszczała stopy Jezusa. Uczniowie sprzeciwiali się temu, ale Jezus powiedział, gdziekolwiek opowiadana będzie moja historia, opowiadana będzie również historia tej kobiety. A więc ludzie stają się Ewangelią. A papież Benedykt XVI mówi, najlepszą interpretacją Słowa Bożego są święci. Poszerzają oni znaczenie Słowa Bożego. Spójrzmy na list do Rzymian, rozdział 12. Święty Paweł pisze, że najwyższą czcią, jaką możemy oddać Bogu, jest ta, kiedy nasze ciało staje się Słowem Bożym. Nasze ciało staje się Słowem Bożym. Ciało każdego świętego stało się Słowem Bożym. Zostali przeszyci Słowem Bożym, otuleni Słowem Bożym, stali się Słowem Bożym i dlatego ich życie jest najlepszą interpretacją Słowa Bożego. Sakramentalna celebracja tego stawania się jest ukryta w Eucharystii. Chleb staje się ciałem, ciało staje się Słowem. Słowo to znaczy Bóg, czyli chleb staje się ciałem. To właśnie dokonuje się w życiu świętych. A teraz przechodząc do pytania. Dlaczego zwycięstwo przez niepokalane poczęcie? Myślę, że odpowiedziałem na to w poprzednim pytaniu. Maryja jest początkiem, bo w niej druga ludzkość, ostateczna ludzkość, bierze swój początek. Użyję terminu naukowego. Ostatnia faza ewolucji człowieka. To prawda. Mówię, że również od strony naukowej jest to prawdą. A więc zwycięstwo człowieka jest poprzez Jezusa Chrystusa. Ale to z Maryi i tylko z niej narodził się Jezus. A więc dokonało się to przez niepokalane serce Maryi. Nie ma co do tego wątpliwości.
Droga do uświęcenia. Codzienność jako szansa na pójście do nieba. Dlaczego Bóg stworzył człowieka? Jest to wyraźnie napisane w pierwszych rozdziałach Biblii. Dlaczego Bóg stworzył człowieka? Na lekcji katechizmu podawanych jest 7 przyczyn stworzenia człowieka według Księgi Rodzaju. Ale my podsumowujemy to wszystko w katechizmie zdaniem, by znał i kochał Boga. Jest to podstawowy cel życia człowieka. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Dlatego reprezentujemy na ziemi niebo. Dlatego czasami mówi się w odniesieniu do obrazu Boga, że jesteśmy ambasadorami. Ambasadorami nieba na ziemi. I każdy człowiek, który słucha Boga i żyje zgodnie z wolą Bożą, reprezentuje jeden z wymiarów nieba. Przyszliśmy z nieba i musimy wrócić do nieba. Ale jest jeden warunek. Właściwie nie warunek, tylko okoliczność. Kiedy jesteś na ziemi, powinno żyć w tobie niebo. Jezus powiedział tak: jeśli mnie kochasz, to zachowuj moje przykazania. A jeśli będziesz zachowywał moje przykazania, to ja i Ojciec przyjdziemy i zamieszkamy w tobie. Miłość jest silniejsza niż śmierć. Jedynie przez miłość możemy przezwyciężyć śmierć. Dlatego miłość jest potrzebna. Ale jeśli mnie kochasz, to udowodnij to zachowując przykazania. A jeśli zachowujemy przykazania, wówczas jesteśmy w miłości Bożej. A to znaczy, że Bóg wkracza w nas. Bóg to inaczej niebo, czyli niebo powinno w nas wejść, zanim my wejdziemy do nieba. Ci, którzy już teraz są w niebie, będą po śmierci dalej żyć w niebie. Marzenia. Wcześniej chciałem żyć 4000 lat. To jest mój sposób mówienia, że kocham swoje życie. I mam wiele marzeń dla Boga. Ale nie jestem pewien, jakie marzenia Bóg ma dla mnie. Więc powiedziałem Mu: jeśli pozwolisz mi przeżyć 1000 lat, to mam takie i takie marzenia. Jeśli pozwolisz mi na 200 lat, mam dla Ciebie takie i takie marzenia. Ale jeśli Twoje marzenie dla mnie jest inne, to jestem gotów umrzeć już dziś. To mój sposób mówienia do Boga. Przeszedłem straszne cierpienia, ale nigdy nie byłem nieszczęśliwy. Każda tragedia sprawiała, że zakochiwałem się w moim życiu jeszcze bardziej. Każda niedola sprawiała, że coraz bardziej zakochiwałem się w nim. Dlatego coraz więcej chcę żyć, nawet jeśli to życie jest pełne nieszczęść i tragedii, to zawsze mam coś do zrobienia dla Pana. Wiara, psychologia, nauka. Kiedy studiowałem w seminarium, miałem bardzo dobre stopnie z psychologii i praktykowałem nawet w klinice psychiatrycznej, bo mój profesor był psychiatrą i miał klinikę. Jednak mam silne obiekcje co do psychologii z 2 powodów. Po pierwsze, w psychologii nie ma Boga, a wszystkie grzechy są rozwodnione, bo tłumaczy się ludziom, że to było z winy matki, to było z winy tego czy tamtego, a nasza odpowiedzialność znika, a więc nie ufam psychologii. Jednak ona może nam pomóc. Ale jeśli trzymasz się tylko psychologii, to nawet z Boga uczynisz kłamcę. Ponieważ Jezus powiedział: przyszedłem powołać grzeszników, a jeśli ty mówisz, że grzechu nie ma, to robisz z Jezusa kłamcę. A każdy człowiek popełnia grzechy. Jeśli mówimy, że nie ma grzechu, to czynimy Boga kłamcą. Myślę, że to jest strategia diabła, typowa strategia diabła. Papież Paweł VI powiedział: utrata poczucia grzechu jest największym problemem w naszym świecie. Zanim powiem o grzechu, chcę powiedzieć jedno słowo o nauce. Co robi nauka? Co robią narody? Weźmy przykład obecnej Grecji. Dlaczego popadła w kryzys finansowy? Wciąż pożyczali i pożyczali od banków europejskich. A skąd banki europejskie biorą pieniądze? I jaka jest gwarancja, że Grecja daje swoją własność?
Czy jakikolwiek rząd ma absolutne prawo do własności? Własność przecież należy do ludzi, a również do przyszłego pokolenia. A więc myślę, że papież Benedykt XVI bardzo wyraźnie napisał w swoim wywiadzie w książce Petera Sewolda Światłość światła. Pożyczyliśmy od przyszłości, a to oznacza, że łupimy nasze kolejne pokolenie. A nauka mówi nam, że mamy życie polepszać. A my co teraz robimy? Próbujemy zniszczyć naturę. Spójrzcie na naturę. Drzewa. Drzewa dostosowują się do natury. Jeśli przykładowo jest wiatr, to gałąź dostosowuje się do wiatru, tak by nie opadły z niego liście. Poprawny sposób życia. A my łupimy naturę po to, żeby naszemu pokoleniu było lepiej. Nie myślimy o następnym pokoleniu. W ten sposób jesteśmy złodziejami kradnącymi od przyszłości. Więc nie zgadzam się z tym systemem naukowym i finansowym. Plądrowania natury, plądrowania przyszłości dla naszych własnych korzyści. A czym jest rozwój? Czy jest to tylko jeżdżenie pociągiem? Czy latanie samolotem? Czy dla ciebie to jest rozwój? Jeśli rozwój nie prowadzi do lepszej cywilizacji, to jaka jest korzyść z rozwoju? Jeśli nie służy to ludzkiemu dobru, to jak możesz nazwać to rozwojem? Mam silne obiekcje nawet do słowa rozwój. Przechodząc do grzechu. Taka jest strategia diabła i istniała ona od samego początku. Twierdzić, że nie ma grzechu. W roku 1968 z uniwersytetów niemieckich wyszła filozofia, że Bóg jest martwy i trzeba znajdować szczęście w popełnianiu grzechów. Nie jest to nowe zjawisko. W jednym z psalmów słyszymy: nie ma Boga, powiedział głupiec w swoim sercu. A więc nawet w czasach psalmisty żyli ateiści, którzy mówili: Bóg nie żyje, znajdź radość w popełnianiu grzechu. Reasumując, jest to strategia diabła i wielu ludzi staje się jej ofiarą. Czym jest grzech? Grzech jest rozerwaniem relacji. Weźmy bardzo dobry przykład. Ty i twoje dzieci, albo ty i twoi rodzice. Kiedy następuje rozdarcie relacji, to nic już nie jest gładkie. I myślę, że Bóg jest miłością, a kiedy my zrywamy nasze relacje z Bogiem, to nic nie idzie gładko. Wielu ludzi opuściło Boga, a ja mam do nich pytanie, czy są szczęśliwsi niż wtedy, gdy byli w kościele? Większość z nich stwierdza, że nie są szczęśliwi. Uzależniają się od alkoholu, narkotyków, papierosów albo innego zła. Niektórzy idą do seks shopów. Jeśli są szczęśliwi, to dlaczego muszą chodzić do takich miejsc? Tak więc odejście od Boga albo opuszczenie Kościoła nigdy nas nie uszczęśliwi. Nie mogę tego wszystkiego wyjaśnić w krótkim wywiadzie, ale tak naprawdę zbliżanie się do Boga jest wolnością. Oddalanie się od Boga jest niewolnictwem, ponieważ 3 przymioty czynią z nas ludzi: rozum, wolność i miłość. Bóg wkroczył w nas poprzez te 3 przymioty. Rozum wszedł w materię, rozum, wolność i miłość. Wolność pochodzi od Boga, a więc im bardziej zbliżamy się do Boga, tym bardziej stajemy się wolni. W liście do Galatów, rozdział 5, czytamy bardzo szokujące stwierdzenie świętego Pawła. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Chrystus wyswobodził nas ku wolności. Czym jest ta wolność? Zbliżaniem się do Boga. To nas wyzwoli. Zbliżanie się do Boga uczyni nas ludźmi bardziej rozumnymi. Oddalanie się od Boga uczyni z nas ludzi nieracjonalnych. To sprawi, że będziemy jak zwierzęta. Pożyczanie z przyszłości. Muszę odpowiedzieć szczerze. Nie mówię przeciwko nikomu, ale muszę powiedzieć prawdę. W rzeczywistości jest tak, że to protestantyzm dał początek kapitalizmowi, a kapitalizm jest tym systemem, który ma ograbić przyszłość. Nie rozumiem, jaka jest przyjemność z czynienia garstki ludzi bogatymi.
i pozwalania pozostałym ludziom na to, by cierpieli. Jak to wytłumaczyć? Nie rozumiem tego. Dlatego filozofia protestancka, rób co chcesz, tylko wierz w Boga, stworzyła wiele szkód i dała początek kapitalizmowi. I teraz cierpimy z powodu okropnych skutków tego wszystkiego. Myślę, że oni zdają sobie z tego sprawę. Więc może będzie zmiana w systemie ekonomicznym w przyszłości. Wola Boża, a wolność. Przekształcę to stwierdzenie w taki sposób. Wszechmoc Boża jest związana z wolnością człowieka. Bóg podzielił się z ludźmi swoimi trzema przymiotami – rozumem, miłością i wolnością. Dlatego Jego wszechmoc związana jest z ludźmi. Problem polega według mnie na tym, że ludzie traktują Boga jak potężnego biznesmena, czy kogoś w tym rodzaju, a nie jak swojego Ojca. Na tym polega problem. My jesteśmy Jego dziećmi. W Biblii napisane jest, jesteście bogami na ziemi. W Ewangelii Jana, rozdział 10, jesteśmy dziećmi Boga, a Jego dzieci powinny być jakby małymi bogami. A Jego miłość, Jego wolność, Jego rozum, Jego moc, to wszystko jest powiązane z nami. A więc Bóg nie działa sam. Na przykład Gabriel powiedział Maryi, dla Boga nie ma nic niemożliwego. W tej samej Biblii mamy inne stwierdzenie, dla człowieka nie ma nic niemożliwego. W Księdze Rodzaju, rozdział 11. Jak więc mamy to rozumieć? Musisz to połączyć razem. Sam Bóg nie może zrobić wszystkiego. My sami nie możemy zrobić wszystkiego. Bóg i my razem zrobimy wszystko. Jeśli weźmiesz i połączysz jedno z drugim, wtedy zrozumiesz znaczenie. My w naszej wolności możemy zniszczyć świat. Kto wywołał II wojnę światową? Bóg czy Hitler? A ludzie pytają, dlaczego Bóg nie mógł powstrzymać Hitlera? A ja zadam to samo pytanie tym ludziom, którzy je stawiają. Dlaczego Bóg nie może powstrzymać grzechów w twoim życiu, przemocy? Bóg podzielił się swoją wolnością. W tym momencie niektórzy ludzie powiedzą, jeśli Bóg wiedział, że my ludzie popełnimy tą całą przemoc i grzech, to dlaczego nie stworzył nas bez wolności? Co za głupie pytanie. Bóg stworzył wszystko inne bez wolności. To wolność czyni nas ludźmi. Gdybyśmy nie mieli wolności, bylibyśmy jak stół, czy ławka, czy ta książka. To te trzy przymioty czynią nas ludźmi. Bóg podjął wielkie ryzyko, dzieląc się z nami swoją wolnością, miłością i rozumem. Ale w ten sposób moc Boża została związana z człowiekiem. Więc jeśli my zdecydujemy, że chcemy zniszczyć świat, to możemy. Ale jeśli chcemy ocalić świat współpracując z Bogiem, to również możemy to zrobić. A święty Paweł mówi, jesteśmy współpracownikami Boga. Cóż za mocne stwierdzenie. Jesteśmy współpracownikami Boga, a Bóg chciałby, aby nasze życie posuwało naprzód Jego zamysły dla historii. I dlatego właśnie nas stworzył. Nowa ludzkość będzie wyglądała jak Jezus. On jest człowiekiem wzorcowym, człowiekiem przyszłym. Ludzkość będzie wyglądać jak Jezus. Nowa ludzkość, trzeba to zrozumieć w takim sensie, że kiedy umieramy, wkraczamy w nową ludzkość. To nie jest ludzkość biologiczna. Nie o tym mówię. Jeśli właściwie rozumiemy ewolucję życia, to nasze życie fizyczne ewoluuje w życie boskie, które jest miłością. Ono nie będzie miało ograniczeń życia biologicznego. Tak więc nowa ludzkość tak naprawdę dzieje się, kiedy umieramy fizycznie i wkraczamy w następną fazę ewolucji. Jezus powiedział, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, ale w tę fazę wkraczają jedynie ludzie mający wiarę, a wiara oznacza czynienie woli Bożej. Wolę Bożą czyni ten, który jest zjednoczony z Bogiem. Spoczynek w Duchu Świętym, fikcja? Nie można powiedzieć, że nie jest to opisane w Biblii. Ponieważ kiedy żołnierze przyszli aresztować Jezusa
Jezus zapytał ich, kogo szukacie? Oni odpowiedzieli, Jezusa z Nazaretu. A Jezus powiedział, ja jestem. Ja jestem to imię Boga, Jahwe. I co się zaraz potem stało? Żołnierze upadli. Na imię Jezus żołnierze upadli. Jezus ich podniósł. A potem dopiero mogli go aresztować. Czym więc był ten upadek? Chyba wszyscy teologowie mówią, że była to nieznana forma adoracji. Tak więc spoczynek w Duchu Świętym może być taką właśnie formą adoracji. Oczywiście pojawiło się to w Kościele dopiero niedawno, więc może pojawi się wkrótce lepsze wyjaśnienie teologiczne, ale nie możemy powiedzieć, że nie ma na ten temat odnośnika w Biblii. Mistyka poczęcia. Każdy jest ważny. Jest bardzo istotne pytanie i ważne. Na odpowiedź potrzebuję ponad pół godziny. Tłumaczyłem na moich rekolekcjach tajemnicę narodzin dziecka. W mojej książce Pocałunek na duszy i jeszcze szerzej w książce 4 strumienie miłości wyjaśniłem tajemnicę i cud narodzin dziecka. Wyjaśniłem to naukowo. Dlatego zachęcam moich słuchaczy, by przeczytali te książki i by wysłuchali moich konferencji, bo w wielu z nich mówiłem na ten temat. Streszczę to w 2 punktach. Nawet naukowo możemy powiedzieć, że w naszych narodzinach jest konkretny Boży wybór. Tak jak powiedziałem, Bóg nie konsultował się z nami, dając nam życie. Był to w pełni Jego wybór. A więc zostaliśmy wybrani w łonie Matki. W tych książkach i w konferencjach próbowałem to udowodnić również naukowo. Po drugie, przechodząc do zagadnienia in vitro, jak ma rodzić się dziecko? Dziecko ma się rodzić z pełnego miłości, uścisku męża i żony. W przeciwnym wypadku zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że dziecko może mieć zaburzenia, bo tam, gdzie jest brak miłości, wzrasta przestępczość, wzrasta przemoc. Teraz każdy rząd martwi się zwiększającą się przemocą, zwiększającą się przestępczością. Myślę, że od kiedy dopuszczamy sztuczną kontrolę narodzin, aborcję, stąd wzięło się to pokolenie, gdzie jest większa przestępczość i przemoc. Więcej jest dżihadu. Wszystkiego tego jest więcej. A dziecko ma się rodzić w miłości, nie za pomocą maszyn. Jeśli maszyny i przyrządy naukowe zaczną stwarzać dzieci, to myślę, że stworzymy dzieci, które nas zniszczą. Kopiemy nasz własny grób. I temu przeciwny jest Kościół. Zachęcam do zawierania małżeństw wcześnie. Dlaczego chcesz wstąpić w związek małżeński w wieku 40 czy 30 lat? Przecież dziś kobieta staje się dojrzała w okolicach 10 lat, czy 9. Kościół mówi o wieku 15 lat dla dziewczynki i 16 dla chłopca. Wczesne małżeństwa są według mnie najlepsze, bo kiedy odsuwamy małżeństwo, to każdego miesiąca kobieta produkuje jajeczko, które nie zostaje zapłodnione, a po jakimś czasie mamy problemy z poczęciem dziecka, bo ciało myśli, że nie ma potrzeby produkowania jajeczek, czy jajeczek dobrej jakości, bo ta kobieta nie chce być matką. Więc zachęcam do wczesnych małżeństw. Zawierasz związek w wieku kilkunastu lat, przyjmujesz potomstwo, a potem idziesz studiować. Później znajdziesz pracę, dziećmi mogą opiekować się młodzi dziadkowie. Nie mają innej pracy. Będziemy mieć lepsze rodziny, lepsze pokolenia i ludzie będą szczęśliwsi. Pracując przy proroctwie, nie wyobrażaliśmy sobie, że owoce tego filmu będą tak obfite. Razem z Wami chcemy dalej tworzyć naszą wspólnotę i docierać z misją proroctwa coraz szerzej. Jeśli podobają Ci się opublikowane treści, czekasz na więcej, to subskrybuj nasz kanał i zostań naszym patronem na Patronite.